Na początek ważna sprawa. WinRAR jest firmą prywatną, w związku z czym nie ma obowiązku mówić, jak wyglądają jego finanse. Natomiast strona Oler.com oszacowała, że WinRAR ma około 5 do nawet 25 milionów dolarów przychodu. Dużo rozstrzał? Jak najbardziej. Dlatego znalazłem jeszcze to. To, co widzisz, to dokument wyglądający jak sprawozdanie finansowe WinRARa. Nie wiemy, czy jest prawdziwy, ale wygląda realnie. Jest w nim napisane, że WinRAR za rok 2022 uzyskał 1,2 miliona euro zysku. Kwota, która na bułki wystarczy. I takie zyski twórcy WinRARa mogą rokrocznie przynosić do domu właśnie dzięki temu, że program jest darmowy. Ale zanim przejdziemy do tego, jak zarabia, zacznijmy od początku, czyli od tego, skąd w ogóle WinRAR wziął się na świecie. Twórcami WinRARa byli bracia Eugene oraz Aleksander Roszal. Pierwszy był programistą, który stworzył cały program i który update'uje go do dziś. Natomiast drugi był, można powiedzieć, biznesowo-marketingowym mózgiem całej operacji, dlatego że Aleksander odpowiadał za marketing oraz sprzedaż, czyli dystrybucję. Żeby zarabiać, biznes musi rozwiązywać jakiś palący problem klienta. Co to było w przypadku WinRARa? Otóż komputery w latach 80. po prostu miały bardzo mało miejsca na dysku. Dzisiaj tego problemu po prostu nie mamy, dlatego że każdy z nas ma co najmniej kilkaset gigabajtów miejsca na swoim dysku, plus dyski w chmurze i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy rozpieszczeni. To jest tak, jakby dzisiaj każdy z nas miał na własność cały magazyn, w którym może przechowywać swoje pliki. Ale w latach 80. było zupełnie inaczej. Wtedy pojemność dysków była bardzo mała i z tego powodu ludzie bardzo dbali o przestrzeń, którą mieli. Jednym ze sposobów, żeby dobrze wykorzystywać przestrzeń, było kompresowanie plików. Innymi słowy, sprawianie, że pliki duże stawały się małe. Ale był z tym bardzo duży problem. Mianowicie kompresja oznaczała, że pliki traciły na jakości. Najprostszy sposób, żeby to zrozumieć? Popatrz na ten obrazek. Ma on 1080 pikseli. Kompresja w latach 80. oznaczałaby, że ten obrazek zmieniamy w taki, który ma teraz 360. Widzisz różnicę? Nie chcemy, żeby nasze dane wyglądały tak. Chcemy, żeby wyglądały tak. Żebyś zrozumiał, jak duży był to problem, omówmy go na przykładzie. Załóżmy, że właśnie nadeszła wiosna. Masz całą szafę pełną płaszczy i zimowych ubrań. Teraz masz dwie opcje. Możesz kupić sobie drugą szafę i tam trzymać swoje zimowe ubrania. Ale nie każdy ma na to pieniądze i przestrzeń, prawda? Tak samo nie każdy w latach 80. miał możliwość kupna większego dysku. Teraz pomyśl, że przychodzi do ciebie ktoś, kto mówi: słuchaj, te ubrania z całej szafy możemy wziąć je i złożyć do czegoś wielkości walizki na laptopa. A potem weźmiesz to sobie, wrzucisz pod zlew i wyciągniesz dopiero, jak zacznie się kolejna zima. Tak działał WinRAR. Rozwiązywał realnie wielki problem użytkowników komputerów. Najlepszy tego dowód? Pliki typu RAR stworzone przez WinRARa oraz ZIP, które są de facto tym samym, do dziś są używane na całym świecie, może poza Koreą Północną. Tak więc Eugene stworzył niesamowicie przydatny program, a jego brat Aleksander stwierdził, że będą go oddawali za darmo. Ale spokojnie, te darmo oznaczało tylko i wyłącznie 40-dniowy trial, czyli 40 dni testowania programu, żeby zobaczyć, czy się go lubi. Po tym czasie WinRAR mówił: ej, jestem programem płatnym, może byś tak mnie kupił? A użytkownicy na to: No. Dokładnie tak, kiedy WinRAR uprzejmie prosił, żeby może zapłacić za ten ciężko napisany kod, można było po prostu powiedzieć nie, wcisnąć iksik i korzystać z programu za darmo. Wystarczyło za każdym jednym razem zamykać te uprzejme okienko. Where is this love? Okej, ale dlaczego WinRAR postanowił oddawać się za darmo? Why? A pamiętasz to? Giełdy komputerowe pełne pirackich gier i programów z lat 90. i 2000? Można tam było dostać dowolny program za ułamek ceny. No bo po co płacić za coś 50 zł, skoro można 5, prawda? Prosta ekonomia. Byliśmy wtedy skrajnie biedni, więc zupełną normą było to, że ludzie kupowali piraty, a nie oryginalne wersje programu. I można powiedzieć: okej, Bartek, ale to była Polska, przecież WinRAR sprzedawał się na cały świat, prawda? No, jak najbardziej, ale programy piracić można było na całym świecie. Dlatego właśnie WinRAR postanowił być darmowy, bo alternatywą było i tak pozwolić się piracić. W tamtym czasie każdy chciał mieć dodatkową przestrzeń na rynku, więc danie możliwości darmowego pobierania programu sprawiało, że WinRAR nic nie tracił, no bo każda kolejna kopia nic nie kosztowała, ale zyskiwał coś bardzo ważnego: sympatię u ludzi. W końcu program robił dobrą robotę i nie do końca chciał coś w zamian. Można było korzystać z tego cud narzędzia, wystarczyło tylko za każdym jednym razem zamykać to okienko z informacją, że to program płatny i ładnie prosi, żeby za niego zapłacić. Po 10., 50. czy 100. razie to wwiercało się w głowę i człowiek zostawał z taką myślą: kurczę, korzystam z tego WinRARa, ale to jest płatny program, a ja za niego nie płacę. To jest bezcenna korzyść, bo dzięki temu WinRAR wzbudzał niesamowitą sympatię. Najlepszy dowód? W internecie są dziesiątki tysięcy memów na temat WinRARa.
Tak jak ten, gdzie twórca śmieje się z tego, że WinRAR nie za bardzo umie w biznes. Albo ten, gdzie WinRAR pokazany jest jako ostateczny test, czy człowiek może wejść do nieba. Albo ten pokazujący imprezę w biurze WinRARa, gdy w końcu ktoś kupił tę pierwszą licencję. Ten ostatni doczekał się nawet cudownego 3-minutowego sketchu, gdzie śpiąca sekretarka jest obudzona przez głośny dźwięk oraz wielki napis sprzedano. Szczęśliwa wbiega do biura swojego szefa, żeby podzielić się świetną wieścią, ale zastaje tam tylko i wyłącznie puste biurko oraz notatkę samobójczą. Wiedząc, że ściga się z czasem i samą śmiercią, biegnie na złamanie karku tylko po to, żeby zobaczyć, że jej szef... Tego ci nie powiem, bo film warto zobaczyć w oryginale. I sympatia do WinRARa nie oznaczała tylko i wyłącznie, że ludzie robili memy. Nie. Ludzie zaczęli traktować kupno licencji jako odznakę honoru. Internet pełen jest postów i zdjęć, jak ludzie chwalą się, że kupili tę licencję i wieszają ją w honorowym miejscu albo nawet w toalecie, żeby każdy gość zobaczył, że jest w domu człowieka honorowego, który kupuje WinRARa. Kult WinRARa i śmieszki z niego są tak duże, że stworzyła się z tego cała mała, bo mała, ale jednak subkultura. Dowód? Proszę bardzo, ludzie regularnie robią sztukę z WinRARem w roli głównej. Nazywa się to fanart, czyli fanowskie rysunki pokazujące przywiązanie do danej rzeczy, w tym przypadku do programu. Jest tego tak dużo, że oficjalne konto WinRARa na Xie, tudzież Twitterze jak to woli, regularnie chwali się nowymi kreacjami. Więcej, pojawiają się całe akcje społeczne pod tytułem Kup WinRARa. W 2023 taka akcja pojawiła się na Twitterze. Lub jak kto woli, Xie. Będę mówił Twitter. Dobra, jedziemy dalej. W 2023 roku jeden z użytkowników Xa, lub jak kto woli Twittera, zasugerował WinRARowi, że mogliby zaangażować społeczność 9gaga w zakup WinRARa. Propozycja była prosta. Dajcie nam kupon zniżkowy, a my tłumnie przyjdziemy i kupimy ukochany program. Co na to WinRAR? Odpowiedział, spoko, nie ma problemu, jak załatwisz nam 1000 sprzedaży, to będziesz miał swoją licencję za darmo. I dołożył do tego kupon zniżkowy z 30 na $10. Kod był ważny przez raptem 24 godziny, ale WinRAR zdecydowanie tego pożałował, dlatego że w tym czasie sprzedał 3000 licencji. A najśmieszniejsze jest to, że to nie był koniec, dlatego że WinRAR na wszystkie te zgłoszenia z 9gaga musiał odpowiedzieć mailowo, a zatrudnia tylko jedną osobę do obsługi social mediów i skrzynki mailowej. W związku z czym w ciągu tych 24 godzin przyszło tak dużo maili, że po prostu nie zdążyli ich przeprocesować. Ostatecznie sprzedano 5500 sztuk programu. I oczywiście każdą z nich trzeba było przeprocesować ręcznie. Sceptyk powie, okej, Bartek, ale 5500 licencji brzmi fajnie, ale po $10 to będzie tylko $55,000, to nie jest tak dużo. Na czym oni zarabiają? Jasne, to nie jest dużo, ale pamiętaj, że WinRAR jest małą firmą. Zatrudniają około 10 osób, a koszt utworzenia każdej nowej licencji to jest tylko i wyłącznie wklepanie paru linijek w ich system. Ta akcja pozwoliła po prostu na opłacenie rocznej pensji jednego naprawdę zadowolonego i dobrze opłacanego pracownika. Ale do rzeczy, na czym tak naprawdę zarabia WinRAR? Wszyscy wiemy, że nie trzeba za niego płacić. Ale z drugiej strony WinRAR nie sprzedaje naszych danych, ani nie wyświetla nam żadnych reklam, więc skąd bierze się cały cashflow? Skąd te 5 do 25 milionów dolarów? WinRAR jest programem typu freemium. To znaczy, że można pobrać go za darmo, dzięki czemu bardzo szybko się rozprzestrzenia i pokazuje, że jest fajny. Firmy nic nie kosztuje, że kolejny 1000 osób korzysta z pirackiej wersji, a pamiętaj, że te 1000 osób to jest bardzo dobra, darmowa reklama, co widziałeś przed chwilą. Bo widzisz, WinRARa nie interesują użytkownicy indywidualni. Wszyscy mogliby piracić ten program i tak nie robi im to żadnej różnicy, bo ich interesuje klient korporacyjny. A korporacje płacą WinRARowi naprawdę grubą kasę, bo muszą. Z 3 powodów. Po pierwsze, prawnie muszą wykupywać licencje, bo inaczej dostaną spore kary. Po drugie, korporacje chcą korzystać z tego, z czego i tak korzystają ich klienci. Po trzecie, korporacje chcą korzystać z tego, z czego i tak korzystają ich pracownicy. Przejdźmy przez te 3 rzeczy po kolei. Po pierwsze, jeżeli korpo nie wykupi licencji do programu, to po prostu może dostać naprawdę wysokie kary. W samej Polsce jest kilka urzędów, które mogą zrobić niezapowiedzianą kontrolę i sprawdzić, czy firma wykupiła licencję do wszystkiego, z czego korzysta. A co jeżeli taki piracki program zostanie odnaleziony? No tutaj konsekwencje mogą być naprawdę srogie. Artykuł 293 Kodeksu Karnego mówi, że zakup nielegalnego programu komputerowego może zostać uznany za paserstwo. Wiąże się z grzywną lub pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a także zajęciem komputerów. Więc nie tylko możesz pójść do więzienia, ale przede wszystkim stracisz komputer, na którym pracujesz. To boli. Artykuł 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa grzywne, ograniczenia i pozbawienia wolności. Jednak konsekwencje mogą być znacznie większe, kiedy oprogramowanie było wykorzystywane w celu czerpania korzyści majątkowych, np. do codziennej pracy firmy. Wtedy kara może wynosić nawet do 3 lat więzienia. A to tylko 2 przykłady prawa, które egzekwować może państwo i jego urzędy. A pamiętaj, że prawnie może też się odezwać sama firma, której oprogramowanie spiracono. Wtedy należy się odszkodowanie.
Jak wysokie? To zależy od kraju. W Polsce z tego co znalazłem jest to około dwukrotność wartości programu, więc można powiedzieć, że opłaca się grać w ruletkę. Natomiast w USA jest to już kara nawet $10,000 za każdą jedną spiraconą licencję. A pamiętaj, że mówimy o firmach, które korzystają z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, nie mówiąc o paru tysiącach tego rodzaju licencjach jednocześnie. Jak widzisz, dla korporacji koszty korzystania z darmowych programów są bardzo wysokie. A to tylko pierwszy z 3 powodów, dla których korporacje chcą płacić za WinRara, bo pamiętaj, drugim jest to, że one chcą korzystać z tego samego programu, z którego korzystają ich klienci. I ja tu jestem świetnym przykładem. Ostatnio kupowałem ubezpieczenie mieszkania. Polisa przyszła do mnie, dokładnie tak, w pliku skompresowanym, więc musiałem go w jakiś sposób rozpakować. Całe szczęście, jako lojalny użytkownik WinRara miałem go zainstalowanego, więc mogłem od razu rozpakować plik. Trzeci powód, dla którego korporacje kupują WinRara, bo chcą po prostu korzystać z tego, co pracownicy już znają i rozumieją. Słuchaj, fakty są takie, że posiadanie większości ludzkości jako swoich klientów daje ci niesamowitą przewagę, nawet jeżeli nie płacą ci ani grosza, bo to pozwala tobie dyktować warunki, na jakich inni będą z tobą potem pracować. Wtedy to ty rozdajesz karty na rynku. Właśnie dlatego firmy zabijają się, żeby dostarczać darmowe oprogramowanie do szkół oraz uczelni. Pomyśl o tym. Jeżeli miałeś lekcję informatyki w szkole, to z czego tam korzystałeś? Z Windowsa, z Microsoft Word, z Microsoft Excel. Od samego początku byłeś uczony, jak działają te programy. Dlatego właśnie Microsoft i Windows dla każdego Polaka jest tożsamy z komputerem. Uczysz się, jak korzystać z tych narzędzi od podstawówki. Kończąc edukację na poziomie średnim, jesteś po 12 latach indoktrynacji do Microsoftu. Dlaczego korporacje miałyby korzystać z innych narzędzi, skoro te znasz już doskonale? I żeby nie było, że to jest jednostkowy przykład, podam drugi z mojego własnego życia. Kiedy studiowałem na Politechnice, korzystaliśmy z programu zwanego AutoCAD. To jest program do robienia rysunków 3D albo rzutów architektonicznych, czyli projektowania, jak będą wyglądały ściany, czy jak rozłożymy meble, czy inne kamery w budynku. Całe studia korzystaliśmy z darmowego AutoCADa. Zarówno na uczelni, jak i jako studenci na potrzeby własne mieliśmy darmowe studenckie licencje. Kiedy potem poszedłem pracować do biura projektowego, mój szef stwierdził, że znajdzie tańszą wersję AutoCADa. I oczywiście ta tańsza wersja była zupełnie dobra. Ona miała wszystkie funkcje, które były potrzebne, po prostu wyglądały one trochę inaczej. To nie jest problem, prawda? No właśnie, to był duży problem, dlatego że przejście z AutoCADa, którego mieliśmy wcześniej, na tę tańszą alternatywę oznaczało, że przez miesiąc pracowaliśmy dużo mniej wydajnie niż zwykle, bo musieliśmy się przeszkolić, musieliśmy sprawdzać, musieliśmy ustawić na nowo wszystkie makra i skróty klawiszowe, a to była tylko 3-osobowa firma. Wyobraź sobie, że mówimy o firmie, która ma 50 osób i że za każdym jednym razem, kiedy pracownik przychodzi do tej firmy, trzeba przez miesiąc uczyć go samej obsługi jednego programu. Przecież dużo taniej wyjdzie, jeżeli kupimy od razu AutoCADa, czyli ten program, który co prawda jest najdroższy, ale którego zna każdy jeden pracownik, który przychodzi do ciebie do firmy. I dokładnie tak samo jest z WinRarem. Chcą go wszystkie korporacje, dlatego że i tak wszyscy z niego korzystają. Okej, ale można powiedzieć: Bartek, ale przecież są darmowe zamienniki WinRara. To ja rozumiem tego AutoCADa, rozumiem tego Office'a, no ale jakąś darmową wersję WinRara to można pobrać. Jakiegoś 7-zipa czy coś w tym stylu, no nie? No właśnie tak i nie. Częściowo wynika to z tak zwanego bezwładu organizacyjnego, czyli sytuacji, gdzie cała firma jednym głosem krzyczy: jak nie zepsute, to nie ruszać. Ale jest też drugi, dużo ważniejszy powód, dla którego firmy nie korzystają z darmowych zamienników. Co to jest? Są to normy ISO. ISO to nic innego jak skrót od Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. A teraz z polskiego na nasze. To instytucja, która, przynajmniej w teorii, zrzesza najlepszych praktyków z każdej dziedziny po to, żeby ustalić międzynarodowe standardy, które sprawią, że firma po prostu będzie działała sprawniej. Wszystko po to, żeby przedsiębiorcy na całym świecie wiedzieli, jak wydajnie pracować. Śmieszna sprawa, ISO daje nawet certyfikację zgodności z samym sobą. I wbrew pozorom, to jest właśnie takie ważne. Bo co prawda normy ISO wcale nie są obowiązkowe, ale jednak fajnie pochwalić się dobrym certyfikatem, prawda? Zwłaszcza jeśli jesteś prezesem dużej korporacji i chcesz pokazać Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom, że robisz dobrą robotę. Jeżeli możesz mieć na to oficjalny papierek, to dlaczego by go nie mieć? I tutaj leży pies pogrzebany, dlatego że normy ISO nie lubią darmowego oprogramowania. Uznają je za mniej bezpieczne niż płatne alternatywy. Wobec czego wracamy do punktu wyjścia, że trzeba kupić jakiś program do rozpakowywania skompresowanych plików, a skoro wszyscy i tak korzystają z WinRara, to czemu by go po prostu na litość boską nie kupić? Podsumowując, WinRAR był jednym z pierwszych programów działających w modelu freemium, czyli rozdających swoje usługi za darmo. Jego strategia sprowadzała się do tego, że chciał zdominować cały rynek, dając mu ofertę nie do odrzucenia.
Darmowy program, który rozwiązywał bardzo duży problem. Efekt? Możliwość wejścia do negocjacji z korporacjami niczym boss mafijny, który mówi robimy po mojemu albo wcale. These are our demands. This is what we want. Our balls are in your court. W końcu mówi się, że droga do serca mężczyzny wiedzie przez jego żołądek. W przypadku korporacji jest bardzo podobnie, po prostu tam droga do portfela korporacji wiedzie przez nawyki i przyzwyczajenia ich klientów oraz pracowników. Przez dekady WinRAR stał się symbolem firmy, która robi świetną robotę i pomaga całkowicie za darmo. To nigdy nie była wielka firma, ale to dobrze, bo ona nigdy taka nie miała być. Ona miała za zadanie tylko pozwolić twórcom i ich rodzinom na to, żeby mieli bardzo godne życie. Ale firmy działające w modelu freemium potrafią zarabiać grube setki milionów, nawet miliardy dolarów rocznie. Więcej, każda z nich robi to w inny sposób. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to w ogóle możliwe, to daj mi znać w komentarzu, żebym wiedział, że warto na ten temat nagrać kolejny odcinek. A jeśli chcesz w końcu zrozumieć, jak to możliwe, że powstają wielkie biznesy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek, w którym zdradzam sekrety wielkich biznesów i wielkich przedsiębiorców.